Witajcie, jestem we Wrocławiu w Sky Tower i będę dzisiaj leciał symulatorem lotu Boeingiem 737 modelem 800 i zobaczymy, czy uda mi się wylądować. Dzień dobry. I będę leciał tym symulatorem tutaj. 737 model 800 i zrobimy kilka symulacji. Nie trzeba wyżej. Bliżej troszeczkę trzeba, tutaj się podnosimy to i W oryginale też jest takie siedzenie? Wszystko. Wszystko jest oryginalne. Mogę to tutaj zrobić jak chcę. No tak, tylko że musi Pan dotykać pedałów i wolantu i musi Pan też widzieć dokładnie, że tak powiem, tor lotu, nie? Dobra, to lecę. Startujemy w pierwszy... Widzi Pan ten napis autobrake? No to dobrze, to będzie ok. Tak, Frederick Chopin startujemy i lądujemy w Honolulu na Hawajach. I w Honolulu na Hawajach chciałbym wylądować jako sam, bo nie ma pilotów, gdzieś zniknęli. Dobra. Jako pasażer i pan jako wieża będzie mi mówiła, co mam dotknąć, żeby wylądować, czy się rozbije, czy wyląduje. Dobra. Czyli tak, to jest, wie Pan co to jest? Przepustnice dwie. Super, gaz. Tutaj mamy klapy, czyli Klapy przy lądowaniu. przy lądowaniu i przy starcie. Przy starcie, To jest w stopniach, nie? 5 stopni, Tak, tak. 0. także klapy piątki używamy do startu. Do lądowania po kolei kładziemy klapy 0, 5, 15 i 30 do lądowania. Pan mi będzie mówił, nie? Tak, tak. Kiedy mamy i jakie flapy ustawić. Tak, będę mówił. Tu mamy speed breaki, czyli spoilery, czyli takie na górnej powierzchni skrzydła. One się będą wysuwać prostopadle do kierunku lotu, dzięki czemu wytworzy się opór i samolot nam będzie hamował tak jakby w powietrzu. Tym. To są tak zwane reverse thrust, czyli Reverse odwracacze ciągu. Tutaj mamy cały panel autopilota, głównie tym pan będzie operował przy lądowaniu. Tutaj mamy jeszcze cały overhead panel, czyli pneumatykę, presuryzację kabiny, pompy hydrauliczne, cały prąd, generatory, pompy paliwa, ustawienia wyświetlaczy, światła, iskrowniki. Iskrowniki do uruchomienia silników. Znaczy iskrowniki przy starcie i przy lądowaniu są w pozycji continuous, żeby dodawać do silników dodatkową iskrę, żebyśmy mieli zapewnienie, że nam silniki nie zgasną. Przed panem jest tak zwany PFD, czyli Personal Flight Display. Mamy sztuczny horyzont. Na lewo sztucznego horyzontu mamy prędkość, na prawo sztucznego horyzontu mamy wysokość, wysokość w stopach, prędkość w węzłach. Na tym wyświetlaczu mamy jakby taką mapę, można powiedzieć. To wie Pan co to jest? To jest podwozie, landing gear. Tak jest, landing gear. Autobraki przy starcie ustawiamy zawsze na pozycję RTO, czyli Rejected Takeoff. Czyli w razie niepowodzenia startu, procedury startu, hamulce nam zadziałają z pełną mocą, żeby wyhamować nam samolot przed końcem pasa. A spalą się przeważnie? To takie awarie palą się? No tak, to już bardzo duża temperatura i często właśnie jak jest taka akcja, to straż pożarna gasi też koła, nie? Bo, samolot może się sam nie palić, ale może złapać ogień od nagrzanych hamulców. Nie? Wie pan, co się zastanawiamy zawsze na lotnisku, jakieś jest awaryjne lądowanie, pełno straży pożarnej, a nie zrobią takich siatek łapiących jest na lotniskowcach. To na przykład jak samolot jest awaryjnie lądujący, powinny być jakieś dwa takie ciężkie ciężarówki, nie wiem, albo takie suwnice, siatka taka gumowa, przeciągają, on w tą siatkę wpada samolot. Nic by to nie dało. Jak? Samolot jest tak ciężki. Nie dałoby, ale one by musiały pędzić 500 metrów po szynach razem i wyhamowywać samolot. Nie, że tak na stałe, bo rozwali, to wiadomo. Ale one tak samolot wpada w te siatki, one go łapią i jednocześnie suną się z nim, wyhamowując samolot. Rozumiem.
Tak, na takie zasadzie, jak na lotniskowcu. Jest coś Jak te takiego par- zrobione, tylko nie siatka, tylko na końcu pasa jest taki materiał, który jak przednie koło wjedzie na ten materiał, to jest tam nie wiem ile, ze 200 metrów za pasem, jest taki materiał, że jak koło zahaczy, to tak jakby pan, nie wiem, wleciał nagle w piach taki zbity i to też wyhamowuje Aha, bardziej to niż to. taka siatka, no bo to by było ciężkie do zrobienia, nie? Duże wymiary, siatka mogłaby się przerwać szybko i tak dalej. Także Musiały są być takie rzeczy. dwie wieże po boku, No i która tak- i jedna to by waży to- 20 ton i one by razem No właśnie, pędziły no to i nie wiem, czy to nie wyhamowały. byłoby za drogie, nie? ale Do uratowałoby życie. wykonania. To też ratują. Cię sprawdziły nieraz. Jak czasami samolot nie wyhamuje, to właśnie ta A pianka, kapitan Wrona bez podwozia jak lądował. większe tarcie, większa siła hamowania. Dobra. Czyli tak. Startujemy z Warszawy, z Chopina i lecimy do Honolulu. Honolulu na Hawajach. Tak jest. To dobra. Mamy skonfigurowany samolot do startu. Klapy piątki, autobreki na pozycji RTO i skrowniki na pozycji Continuous i tyle. Dobra. Wpiszemy sobie miejsce startu w komputer oraz miejsce lądowania. A miejsce lądowania będzie HNL, nie? PHNL, czyli Papa Hotel November Lima. Activate, execute. I teraz samolot wie, gdzie jesteśmy i dokąd się udajemy, nie? Dobrze. Także tak. Na ziemi podczas kołowania pedałami kontrolujemy kierunek kołowania samolotu, czyli lewo, prawo. Widzi pan na górze? To są pedały. I tu kontrolujemy na ziemi, nie? Czyli jak widzimy, że troszeczkę na lewo, to dajemy mu troszeczkę prawej nogi. Tak wygląda sterowanie. Także wolantem na ziemi nic nie zrobimy. Dobra, tak o. Prawa ręka tu. Parking brake? Tak, ściągamy to ręcznie, nie? No ręczny puszczał. Lewa ręka na volant, prawa ręka tutaj i startujemy. A ile muszę dać procent ciągu? Jak ma pan tutaj takie zielone ząbki, to musimy tak trafić, żebyśmy byli. Które? Jak pan da 40% silników, zrobimy automatyczną przepustnicę i naciśnie pan teraz przycisk taki czarny, który się znajduje tutaj. Przepustnica sama nam jedzie, nie? I druga ręka teraz, druga ręka pilnuje volantu, prawa cały czas jest na przepustnicy. A tak krzywo stoję na tym pasie. Nie, jest dobrze, bo po prostu siedzi pan troszeczkę z lewej, więc ten środek będzie idealnie między nami, bo mamy dość szeroką kabinę, nie? Speed is alive. Ja nie będę kołował? I rotate. I zaciągamy ten volant na siebie. Śmiało, śmiało. Troszeczkę odpuszczamy, żeby kwadracik znajdował się na przecięciu dwóch tych różowych linii.
damy level change, to wtedy nam ta kreska idzie do góry w tym momencie i ona chce, żebyśmy my za nią gonili. Jak pan da teraz autopilota włączyć tym przyciskiem, command, puszczamy wolant i wszystko dzieje się już samo. Czyli tak jak ustawimy sobie na przykład heading 146, czyli kurs, w którym chcemy lecieć, Na Hawaje musimy ustawić. 8000 fitów i 214 węzłów. 8000 dzielone przez 33. 203. Ale to Co teraz ile było przez to kraks, bo źle podzielił? Nie. To wszystko jakby wyjaśniane jest w momencie szkolenia, tak? Już na pilota to są takie bardzo, bardzo już szczegółowe rzeczy. A czemu pan wziął podwozie na off? Właśnie teraz chciałem powiedzieć. Podwozie daliśmy na off, ponieważ nazywamy to odbarczeniem podwozia, ponieważ jeżeli mamy to w pozycję na up, to wtedy mamy system hydrauliczny, który nam działa i na dużych wysokościach no, możemy uszkodzić system hydrauliczny w podwoziu, bo jest różnica ciśnień, a hydraulika zajmuje się właśnie podwoziem. Dlatego, że jest we mgle, nic nie widać. No właśnie dlatego po to są te systemy automatycznego naprowadzania na... A zrobił mi pan programowo, że mam ten chmury, czy nie? To się robi, czy nie? Można ustawić, że będzie praktycznie zerowa widoczność też. Bez sensu. No. A mapy są odwzorowane tak trochę, czy nie? Tak, wszystko. To się mapa, mamy tylko wyłącznie teren, czyli poziom terenu, ukształtowanie terenu. Dobra, to możemy przenieść się przed Honolulu, nie? No, Honolulu. Dobra, to Honolulu. I wchodzę na manual control. A wyłączę autopilota na chwilę, dobra? Dobra. I coś się stanie? Nie. On teraz będzie jakby wytracał się z równowagi, nie? Jak pan teraz będzie go przechylał, to on będzie reagował, Tak nie? właśnie chcę. A mogę na razie zniżyć dziób? Zobaczyć, co się stanie? Może bardzo być. Jeżeli bardzo zniżymy dziób, to samolot może albo wejść w lot nurkowy, albo możemy rozpędzić samolot do prędkości maksymalnych, czyli 1000. overspeed na przykład mieć później, nie? I on nam będzie strzelał, będzie taki odgłos jakby takiego klikania, że Terrain. lecimy za szybko. Będzie terrain? Nie, terrain ahead to byśmy mieli, jakbyśmy mieli teren przed sobą. Jeżeli będziemy lecieć w kierunku ziemi, Pull to up? będziemy mieć pull up. Wszystkie tu są odzorowane te sygnalizacje dźwiękowe. Także przy lądowaniu on też nam mówi 200, 150, 40, 30, czyli wysokość na jakiej znajdujemy się. Ale fajnie błędnik aktualnie. głowy teraz No. działa. No to właśnie o tym mówiłem, nie? Że mimo tego, że kabina się nie rusza, to ten to same uczucie tego. Wisłę widzę. Fajnie. Szok, jak błędnik działa. Jeszcze jak się patrzy w przyrządy, to tak nie działa, nie? Ale jak już się popatrzymy na zewnątrz podczas sterowania, no to już troszeczkę mamy... Szok, nie? Czasami jak wyjdzie po 2 godzinach z symulatora, to aż mi się w głowie czasem kręci, nie? Bo nagle się wychodzi i nagle nic się nie dzieje. I błędnik lekko się buje, tak czy tak. To co się właśnie kręci, to jest tak zwany trymer. On nam pozwala wyważyć samolot, na przykład żeby obniżył dziób, albo żeby dał dziób wyżej do góry. Żebyśmy nie musieli ciągle na przykład pchać wolantu do przodu, to możemy na przykład wytrymować samolot tak, żeby on cały czas utrzymywał bez trzymania steru dziób pochylony, nie? Silniki prawie, przepustnica prawie do tyłu całą. Tak, mam małą prędkość, tam 223 węzły, także nie potrzebuję dużej mocy, żeby napędzać silnik. Też na prędkościach, na wysokościach przylotowych, jak leci samolot, to też on nie pracuje z pełną mocą, bo by się zagrzało i zagrzałyby się silniki, spalanie by się zwiększyło i tak dalej, i tak dalej. A kanał ten 121 wywoławczy, tak? 121.500 to jest kanał ten. Mayday. Tak, ten awaryjny. 121.500. Musi pan najpierw tym dużym pokrętłem zmieniamy Aha. przed wycinkiem. Kanał wywoławczy 121.500. O! Jak teraz pan da transfer, wcisk TFR, czyli transfer, to ta częstotliwość przeskoczy na
aktywną. Bo my ustawiamy częstotliwość tym turbokrętłem, która jest na stand-by'u. A teraz przerzuciliśmy ze stand-by'a na aktywną i wtedy jakby pan nadawał w tym momencie, to wtedy dopiero byśmy słyszeli inne konwersacje i pan mógłby nadawać też do innych. Zostawiłem samolot na chwilę i zwariował. To jak przeskakujemy na Hawaje? Przeskakujemy na Hawaje. Damy nas na taką długą prostą i powiem panu, co będziemy robić, dobra? Dobra. Okej. Musimy ustawić dzień. Po nocy nic nie będzie widać. No ciężko będzie, ciężko. Od razu będzie pull up. Jak teraz jakby go puścimy w powietrzu, żeby nie marnować czasu, to będziemy mieli, on zwariuje trochę, bo zanim mu się wszystko poukłada, to będzie wariował, nie? Na wprost mamy lotnisko, tam daleko widać, taki kawałek pasa. Tak daleko w przód. Jesteśmy idealnie na wprost, ale mamy 15 mil. Także spróbujemy zobaczyć co zrobimy, nie? 15 mil, czyli 15 mil, dobra. 20 km ponad. Czyli jak pan będzie nadawał na częstotliwości awaryjnej, to 3 razy mówimy Mayday, Mayday, Mayday. Mówimy numer lotu na przykład i co się stało i tak dalej, także możemy w taki sposób to zrobić. A ja będę mówił, że będę odpowiadał, nie? I kierował pan. Dobra. O, teraz troszeczkę zaszalał. No to dobra. Możemy ustawić autopilota na razie. Ta różowa to była ten kierunek, co mamy lecieć, tak? Tak. To jest kurs nasz, który mamy lecieć. No to możemy zacząć. To ja mówię Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Nie mamy pilotów na pokładzie i muszę wylądować. Zrozumiałem. Jakie masz zamiary? No, chciałbym wylądować na Hawajach, na Oahu, na Honolulu lotnisku. I musicie mnie pokierować, bo nigdy nie lądowałem samolotem. Zrozumiałem. Czy masz jakiekolwiek doświadczenie, wiesz cokolwiek? Tylko Commodore 64. Dobrze, pierwsze co musisz zrobić, musisz wejść w komputerze i ustawić, wejść w zakładkę Departure Arrival. Naciśnij przycisk ILS-08 lewy. 108 lewy. Tak jest. Jak nacisnąłeś, naciśnij przycisk Execute. Pod białą palącą się lampką naciśnij przycisk Execute. Czyli wykonuję. Teraz musisz nacisnąć przycisk LNAV. LNAV na panelu autopilota. LNAV na lewo. Szukaj LNAV. Inne przyciski na środku. Super. Musisz nacisnąć ten przycisk LNAV. Naciśnij teraz przycisk Approaching. Pod LNAV-em masz przycisk, który nazywa się Approaching. Dobra. Teraz samolot złapie częstotliwość z radiolatarni umieszczonej przed lotniskiem i naprowadzi cię idealnie na pas. Ścieżkę podejścia oraz kierunek lotu. Musisz zająć Tak się... jest przed każdym lotniskiem? Tak. To będzie mi lżej. Teraz musisz ustawić prędkość na 160. Ręcznie? Za pomocą przypokrętła na panelu autopilota. Po lewej stronie od środka masz pokrętło. Ustaw na 160. 160 węzłów. Tak jest. Następnie Naprowadza mnie na ten pas. wysuń krapy po prawej stronie od
przepustnicy na pozycji numer 5. Flaps 5 jest. Auto braki, czyli automatyczne hamulce, ustaw na numer 3. Pod panelem autopilota jest auto brake. Auto brake. Koło Na trójkę? na trójkę. Wysuń podwozie na pozycję down. Down. A muszę ten czerwony podciągać? Nie. Klapy na pozycję numer 15. Speed brake'i podnieś do góry. Spoilery. Speed brake'i na lewo od przepustnicy. Podnieś lekko do góry i pociągnij do siebie. I puść. Uzbrojone. Tak, uzbrojone. Następnie zmniejsz prędkość na 150 węzłów. Nie cofnęło mi się to? Nie, jest ok. Masz teraz uzbrojone spoilery, które pomogą Ci na ziemi przy hamowaniu samolotem. Autobreki także załączą się po przyziemieniu. Musisz idealnie trafić w pas. Pod lewym On mnie nie kciukiem naprowadzi komputer? do samego lądowania nie. Czyli muszę wolantem wszystko Jeszcze zrobić? nie, na razie nie. Dopiero przed samym pasem, kilka metrów przed pasem rozłączysz autopilota, a ten przycisk jeszcze nie. Dopiero przed samym pasem. Jak usłyszysz A komendę on mi sam minimum. obniża lot, tak? Tak, teraz cały czas sam obniża lot. Wszystko ładnie robi. Pod lewym kciukiem masz przycisk niżej, od wewnętrznej strony, Ten? tak, jak go naciśniesz, ale nie teraz, dopiero przed samym przyziemieniem naciśniesz go 3 razy. Wtedy rozłączysz autopilota. Lub tu nacisnę. Nie, tylko przy pod kciukiem. Raz, dwa, trzy. Tak, Ten tutaj. tak jest, ale to dopiero jeszcze przed samym A lądowaniem. przepustnicę będę musiał ręcznie dać do tyłu? Żeby wyłączyć przepustnicę, po 2 stronach musisz nacisnąć czarny przycisk. Dopiero przed samym też przyziemieniem. Ale mam je nacisnąć tylko i cofnąć przepustnicę? Tak, nacisnąć i cofnąć przepustnicę. I musisz zrobić to równocześnie z przyciskiem pod kciukiem na wolancie. Raz, dwa, trzy i to tak I do to tyłu. raz. I A ile mam raz. sekund? Jest 15 do 20 sekund. A reverse thrust? Musisz pociągnąć do tyłu Ale co? dźwignię, która znajduje się przy tym. Dopiero jak przyziemisz Tak. tak, ale dopiero jak przyziemisz na pasie. Uwaga, zaraz będziesz musiał rozłączyć autopilota. I od razu... Gotowy? Rozłącz autopilota 3 razy i raz po bokach przepustnicy. Przepustnica na 0. Ustaw klapy na 30. Claps to low. Podnieś nos do góry. Dużo? Podnieś nos do góry. Jeszcze. Trzymaj w tej pozycji. Nie podciągaj bardziej, trzymaj w tej pozycji. Daj nos do dołu lekko. Za mocno. Teraz wysuń odwracacze ciągu do góry. Pedałami kieruj kierunkiem toru jazdy na pasie. Samolot A mam środek mieć tego, czy nie muszę? nie musisz, skup się na hamowaniu. Zahamuj nożnie hamulcami nożnymi. Ciśnij je do przodu. Ale na maksa? Tak, na maksa. A mogę kołować, czy nie? Możesz. Złóż odwracacze ciągu do przodu. Gratuluję, ocalisz. Zależy ile leciało. Widzę, że no skąd. Ale dałeś No radę. i w końcu Honolulu wylądowałem. Czyli widzisz, da radę, nie? Da radę. Można. Znaczy nie, jak już bym miał, kontaktowałbym się z wieżą kontrolną, to bym miał jeszcze z 30 minut do lądowania, to by mi bardziej wytłumaczyli, bo tu miałem krótki czas, nie? No tak, ale i tak da radę coś takiego zrobić, nie? Bez problemu. A jak wcisnę tego parking brake, to szarpnie nas? Nie, Nie, no. ale to zatrzymaj tak się, fajnie bo już osiadł. mieliśmy po prostu małą prędkość, nie? Dobra. Dobra, wyrzucamy towar, lecimy gdzieś indziej? Możemy lecieć gdzie indziej. Kurczę, Kopenhaga Airport? Do Kopenhagi? No, To wolisz też zrobić takie lądowanie przed No. pasem? Dobra. Kopenhaga. Bo jak będę leciał do pracy do Danii,
orać pole, to sobie wyląduje, jakby co. Tylko wiesz co, chyba zmienię baterię. No może starczy. Tak o. Poproszę Kopenhagę Kastrup Lufthavn. Bo lecę do pracy orać pole, to sobie ląduję samolotem. Tak każdy, kto trochę na komputerze grał w gry, to wyląduje. Tak jest. Także musicie grać w gry.